na najbliższy tydzień i zaczniemy od Strzelca. Wyciągnę dla Was najpierw runę na najbliższy tydzień, a później karty Tarota rozłożymy i na końcu dla Was kartę Radę. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie mi komentarz jakiś pod filmem. Dziękuję Wam również, jeżeli dacie łapkę w górę, że film Wam się podobał, albo zasubskrybujecie mój kanał. Strzelec, runa dla Strzelca na najbliższy tydzień. I mamy runę K. To przede wszystkim śmiałość, odwaga, również praca w sferze takiej psychicznej, a więc odejście od wszelkich spraw codziennych, odizolowanie się po to, żeby popracować nad sobą, nad swoją koncentracją, przygotować się do jakiejś rzeczy, które należy zrobić, wykonać w tym tygodniu. To również zdolności, doświadczenia ezoteryczne, zajmowanie się parapsychologią, być może dla niektórych, również równowaga i harmonia. Karta radzi, żeby każdy dzień spotykać ze spokojnym sercem, co umożliwi Wam uzyskanie harmonii, spokoju i takiej równowagi wewnętrznej. Żeby pozbyć się też wszelkich negatywnych emocji, pogodzić się z tym, co się dzieje i uznać to za najlepsze, co może się po prostu wydarzyć. No i przede wszystkim nie polegać na emocjach, na jakimś krzyku, rozpaczy, zwątpieniu, tylko wyciągnąć wnioski z danej lekcji, które będą się pojawiały w Waszym życiu. Pożegnać to, co było, pożegnać przeszłość i otworzyć się na to, co nowe może do Was przyjść. Zobaczmy, co karty Tarota dla Was pokażą. Strzelec. I mamy kartę siły. Mamy kartę dwójki buław. I mamy kartę trójki kielichów. Przede wszystkim udaje Wam się w tym tygodniu zapanować nad emocjami. Macie siłę, by pokonywać wszelkie przeciwności losu, siłę, żeby otworzyć się na coś nowego, zaplanować jakieś wydarzenie, zaplanować jakąś przyszłość, snuć również plany co do dalszych kroków, dalszych działań. Być może niektórzy z Was skupią się w tym tygodniu, żeby zrealizować jakieś swoje życzenia, żeby zapanować nad sytuacją, wziąć sprawy jakby w swoje ręce. Tu karty mówią przede wszystkim o planowaniu, o tym, że snujecie jakieś marzenia, snujecie jakieś plany, podejmujecie jakieś wybory po to, żeby urzeczywistnić jakieś wydarzenie. To może być uroczystość, którą być może będziecie chcieli zrealizować, typu zaręczyny, ślub, ogłoszenie ciąży, czy też zdane egzaminy, zdobycie jakiegoś miejsca pracy.
chęć podzielenia się tym z bliskimi, z przyjaciółmi, wyrażenia wdzięczności za pomoc. Tu przede wszystkim pójście naprzód, wzięcie spraw w swoje ręce, pójście naprzód i również radość z perspektyw, które otwierają się tutaj przed Wami, realizowanie też swoich pasji wspólnie z partnerem, z przyjaciółmi, z rodziną, świętowanie, celebrowanie, czas na wspólną jakąś przyjemność, zabawę. Także nawet bardzo ciekawy tydzień macie i zobaczmy, jaka karta rada dla Was. Karta rada dla Strzelca. Dobrze. Karta numer 20, karta prawdy, mówi o jakimś przebudzeniu, o jasności w jakiejś sprawie, objawieniu pewnej sprawy, zwrócenie też uwagi na coś, pokazanie też innym, jak daleko jesteśmy w stanie się posunąć, jak daleko jesteśmy ruszyć z naszymi planami, stworzyć coś własnego. Tu jest też ocena przeszłości, tego, co nauczyliśmy się, zrozumieliśmy i co było najważniejsze w naszym życiu, jakie wnioski z tego były wyciągnięte i co jest naszym priorytetem w dalszym dążeniu. Planowanie przyszłości, zaakceptowanie tej przyszłości, tego co idzie, uzdrowienie i pójście w sposób taki zrównoważony naprzód. To jest też wskazówka, żeby zastanowić się nad podejmowanymi przez nas w tym tygodniu decyzjami, żeby nie podejmować pochopnych decyzji. Nie spieszyć się, ponieważ te wszelkie wybory lub zmiany, które nadchodzą, to należy bardzo dobrze rozważyć, ocenić i dokonać najwłaściwszej decyzji. Jakiekolwiek kroki, jakie teraz podejmiesz, będą miały już takie dalekosiężne konsekwencje. Więc warto jakby zatrzymać się, zastanowić się dobrze nad tymi dalszymi decyzjami, żeby w pełni zgodnie z sobą, ze swoimi przekonaniami, ze swoim sumieniem zrealizować zgodnie z prawdą, zaufać też sobie, swoim decyzjom, podjąć te decyzje i pójść naprzód. Dziękuję serdecznie strzelcom i zapraszam na czytanie koziorożce. Witam koziorożce na czytaniu tygodniowym. Wyciągnę dla Was runę na najbliższy tydzień, a potem karty tarota i radę, wskazówkę na najbliższy tydzień. Koziorożec, a dla Was runa Is. Runa Is to przede wszystkim indywidualność, samoświadomość, to rozwój osobowości, zasłużony szacunek i uznanie, również umiejętność kierowania przebiegiem wydarzeń, duża niezależność, swoboda i brak ograniczeń, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych, pełen spokój i opanowanie
niezależnie od sytuacji. Ta runa to przede wszystkim pełne panowanie nad sobą i pokonanie wszelkich lęków. Tu warto zatrzymać się, przeanalizować swoją sytuację, uporządkować to, co dzieje się wokół Was, przyjrzeć się i ustabilizować jakby potok myśli, ustabilizować swoje emocje, pozbyć się chaosu w swoim życiu. Wyciągnę teraz karty tarota dla Was. Zobaczymy, co tarot na najbliższy tydzień dla Was. Koziorożec. Mamy 10 denarów. Dziesiątkę buław. I trójkę kielichów. Bardzo często ta trójka kielichów wychodzi w tym tygodniu u różnych znaków. Was przede wszystkim tu czeka pełnia zadowolenia, sukces, pieniądze, przede wszystkim spędzanie czasu ze swoją rodziną w gronie bliskich, cieszenie się z bycia w domu, w rodzinie, poczucie spokoju i zadowolenia. Mogą tu być jakieś spotkania rodzinne, mogą być spotkania z osobami starszymi, rozmowy na tematy rodzinne lub też finansowe, tematy dziedziczenia. To może przysparzać Wam takiej ciężkości. Być może będziecie organizowali jakieś przyjęcie w tym tygodniu, czy też spotkanie rodzinne i możecie poczuć się, że jest to dla Was duży wysiłek, ale ten wysiłek przyniesie korzyści, pozytywne rezultaty. Tutaj jest radość, świętowanie, cieszenie się, celebrowanie. To jest radosne nowiny, mogą być o jakichś zaręczynach, o ślubie, o ciąży, o zdobyciu nowej pracy. Mogą to być informacje o zakupie nieruchomości, osiągnięcie jakiejś pełni finansowej lub też poczucie stabilizacji, a więc zdobycie na przykład nowej pracy. Być może włożyliście w to bardzo dużo wysiłku, kosztowało Was to wiele wyrzeczeń, może była to praca ponad Wasze siły, ale ten sukces został przez Was osiągnięty. Więc może być jeszcze ten lekki stres w tym tygodniu, ale jednocześnie jest ta radość i poczucie wdzięczności za to, co udało Wam się osiągnąć, stworzyć, zrealizować, zdobyć. I jest tutaj świętowanie i celebrowanie razem ze swoją rodziną, osiągnięcie tego sukcesu. Może niektórzy mieli jakieś sprawy sądowe, sprawy urzędowe i po wielu trudnościach, perturbacjach uda się osiągnąć ten sukces, porozumienie, wypracować jakieś rozwiązanie i będzie powód do radości, do świętowania wśród najbliższych. Zobaczmy, jaka rada dla koziorożca na najbliższy tydzień. I mamy historię miłosną.
czyli wspomnienia miłości. Możliwe, że będzie to również czas jakichś wspomnień, nostalgicznych wspomnień o starym przyjacielu albo znajomym z przeszłości. Może też pojawić się jakaś osoba z waszej przeszłości i na pewno będą to szczęśliwe, niezapomniane chwile, lub też po prostu jakieś wspomnienia z dzieciństwa przywołane, które dadzą wam dużo otuchy i dużo miłych wspomnień. Tu przede wszystkim warto w tym tygodniu wprowadzić równowagę w swoich emocjach, w miłości. Ważne też, żeby nie rozpamiętywać przeszłości, jeżeli ona była ciężka lub też negatywna, wykorzystać inspirację i radość z tamtego czasu po to, żeby pomóc sobie tutaj i teraz, tak? Dziękuję serdecznie koziorożcom i zapraszam wodniki. Mamy runę Ir, co oznacza przywrócenie harmonii, lepsze zrozumienie innych. Tu jest też poprawa relacji z ludźmi, duża intuicyjność, delikatność. Tu jest też sprzeciw, przeciw agresji, wszelkiemu rodzajowi złości, nienawiści, dużo życzliwości, serdeczności, takie bardzo przyjacielskie nastawienie. Więc czas dla was jakby na to, żeby wybaczyć wszelkie niedociągnięcia u innych, żeby pokierować się współczuciem w tym czasie, nie nastawiać się wrogo przeciwko nikomu, nie krzywdzić nikogo, nie ranić, wybaczyć wszelkim zdrajcom, oszustom, plotkarzom, znieść się jakby ponad te zachowania, szczerze wybaczyć i skupić się na sobie, na pozytywnych emocjach. Zobaczmy, co powiedzą nam karty Tarota na najbliższy tydzień. Wodnik. I mamy kartę kochanków. Mamy kartę trójki buław. I mamy kartę czwórki buław. Czwórki mieczy, przepraszam. Możliwe, że w tym tygodniu poznacie kogoś do nowej relacji lub też zaprzyjaźnicie się z jakąś nową osobą, co wprowadzi, otworzy was na nowe jakby tory, perspektywy. Będziecie być może planowali też przyszłość, co po niektórzy ze swoimi
partnerami, takie plany dalekosiężne. Tu jest również okazywanie uczuć, okazywanie serdeczności, przyjaźni drugiej osobie, podejmowanie też długoterminowych decyzji, przyszłościowych decyzji, dużo cierpliwości i sukces w osiągnięciu, w porozumieniu z kimś, tak? To może być również w kwestiach zawodowych, podpisanie kontraktu, podpisanie umowy, która otworzy Was na nowe perspektywy, nowe możliwości. Być może będą one związane z wyjazdami, z delegacjami. Być może będzie to umowa długoterminowa, dająca szansę rozwoju w przyszłości, tak? Tu może być też dla niektórych z Was planowanie wspólnej podróży w tym tygodniu, spędzenia gdzieś razem czasu, planowanie wyjazdu, podejmowanie decyzji o wyjeździe, potrzeba odpoczynku, potrzeba wakacji. Tu czas również na to, żeby odpocząć, zebrać siły, ponieważ coś zostało osiągnięte, cel został osiągnięty, plany zostały podjęte i będzie teraz czas na to, żeby odpocząć, żeby zregenerować swoje siły. Natomiast dla większości z Was pokazuje się tutaj planowanie, realizowanie jakiegoś wyjazdu z osobą, na której Wam zależy, z którą dobrze się czujecie, miło spędzacie czas i zaplanowanie tego podróży w celach wypoczynkowych, po to, żeby nabrać sił i po to, żeby odpocząć, tak? Zobaczmy, jaka rada dla Was na ten tydzień. Zawodnika. Autorytet. Mamy kartę autorytetu. To przede wszystkim wzięcie odpowiedzialności, wzięcie przywództwa za coś, podjęcie ważnych, mądrych decyzji. Karta ta jakby zachęca Was do rozwinięcia, do ponownego rozpalenia pewnych cech, wykorzystania pewnych aspektów siebie, takich jak mądrość, logika, siła, tak? To również czas na to, żeby rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy, przejmować kontrolę też nad różnymi działaniami, ugruntowywać się, rozwijać kontrolę, panować też nad emocjami. Jako rada karta mówi, że jest to moment, w którym powinieneś zachować się jak przywódca, wywierać swoją wolę, realizować swoje pomysły, plany i tworzyć fundamenty. To karta, która zachęca do tego, żeby przestać mówić, a zacząć działać, osiągać to, co jest konieczne.
czyli wykorzystać cechy autorytetu, kiedy trzeba dokonywać wyborów i podejść do nich z punktu widzenia mądrości, logiki, wdzięku, racjonalności, a nie jakiejś głupoty czy chciwości, tak? Czy na przykład egoizmu, więc to jest karta, która mówi o tym, że w tym tygodniu poradzisz sobie, przejmiesz dowodzenie, przejmiesz kierownictwo nad sytuacją, podejmiesz ważne decyzje w tym tygodniu, bo masz władzę i jest to czas, aby ją wykorzystać, tak? Dziękuję serdecznie wodnikom i zapraszam rybki. Witam serdecznie wszystkie rybki na czytaniu tygodniowym. Wyciągnę dla Was jedną kartę runy na najbliższy tydzień. Dla rybek. I mamy runę Not. To runa mówiąca o tym, że należy dać sobie czas i mieć cierpliwość. To przede wszystkim umiejętność czekania i gromadzenia swojej energii, czyli nie tworzenia niczego zbędnego, więc uświadomienie sobie swoich możliwości i rezygnacja z prób wykonywania tego, co jest ponad nasze siły. To człowiek również, który potrafi rozwiązywać problemy i potrafi również osiągnąć spokój ducha. Radzisz sobie z tym, co jest niezbędne i co konieczne, podejmujesz ważne decyzje adekwatne do danej sytuacji i potrafisz rozróżniać sprawy, które można i należy zmieniać, od tych, z którymi po prostu trzeba się pogodzić, tak? I zobaczmy, co karty Tarota powiedzą dla Was na ten tydzień. Dla rybek. I mamy kartę trójki buław. Siódemki buław. I kartę cesarza. W tym tygodniu możecie wziąć sprawy w swoje ręce i zawalczyć o to, na czym Wam bardzo zależy. W tym tygodniu będziecie chcieli zrealizować jakiś pomysł, zrealizować jakieś przedsięwzięcie, być może zorganizować jakiś wyjazd. Dokonujecie planowania jakiegoś długoterminowego. Natomiast należy być tutaj cierpliwym, bo przyjdzie odpowiedni czas na to, żeby podjąć właściwą decyzję, co należy zrobić. Tu jest też informacja o tym, że będziecie stawiać granice, będziecie autorytetem, będziecie również trzymać się swoich postanowień, weźmiecie sprawy w swoje ręce, zawalczycie o swoje przekonania, o to, na czym Wam zależy. Tu jest bardzo duża pewność siebie, sprzeciwianie się też innym lub też rzucanie wyzwań innym osobom i mądre podejmowanie decyzji. Być może będziecie musieli zawalczyć o to, stanąć na wysokości
zadania, zorganizować się, podjąć logiczne, właściwe decyzje, zapanować jakby nad sytuacją, nad zorganizowaniem czegoś, co jest w kwestii waszych możliwości, waszych planów, tak? Być może przyjmiecie rolę lidera, zajmiecie się planowaniem i zaprowadzicie porządek, dyscyplinę. Możliwe też, że będziecie mieli do czynienia z jakąś osobą, która dzierży władzę lub jest od was starsza. Może to być szef, może to być ojciec, dziadek, jakaś osoba, która w waszych oczach jest autorytetem lub też stoi na wyższym stanowisku i będziecie w tym tygodniu starali się przekonać do swoich pomysłów, będziecie bronili swoich racji, swoich pomysłów. Dotyczy to jakichś spraw, dokonywania wyborów, jakichś ważnych spraw, planów długoterminowych. W każdym bądź razie uda wam się zapanować nad tą sytuacją, osiągniecie zamierzone cele, osiągniecie tutaj sukces, zapanujecie nad tą sytuacją, będziecie asertywni i mądrych dokonacie wyborów. I zaprowadzicie tutaj jakby porządek, harmonię. Zobaczmy, jaka karta rada dla was na koniec. Karta rada dla rybek. I mamy kartę nadziei, kartę wiary, uzdrowienia, sukcesu, być może jakiegoś oświecenia, pomysłu, który się nagle pojawi. To karta, która mówi o tym, że twoje plany, zamierzenia mają możliwość spełnienia się. To również karta mówiąca o tym, że właśnie niemożliwe może stać się możliwe, może się urzeczywistnić. Karta wiary przede wszystkim i jako wskazówka przypomina, aby korzystać ze swojej intuicji, cokolwiek robisz, czyli po jakiekolwiek sięgasz cele czy pragnienia, bo przyszłość może być twoja, jeżeli masz właśnie nadzieję i ufasz we wszystko, co robisz, tak? To jest też karta, która mówi, że uda ci się podjąć właściwe decyzje i dzięki właśnie tej pewności siebie, dzięki tej przyjęciu tej postawy roli lidera, przyciągniesz do siebie innych ludzi i dzięki temu będziesz mógł osiągnąć ten sukces. To pociągnie cię do parcia dalej naprzód, do tego, żeby mieć pozytywne nastawienie w dalszych działaniach i pozwolić sobie na dobre zaplanowanie, na wzniesienie się wyżej, tak, żeby jednym słowem zabłysnąć, pokazać się z jak najlepszej strony, osiągnąć to, na czym ci przede wszystkim zależy.
Dziękuję serdecznie rybkom i do